Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, błogosławię Cię moją miłością. Ludu mój, gdzie jesteś? Mówię do was, a wy mnie nie słuchacie. Wołam was, a wy nie odpowiadacie. Błagam was, a wy nie słuchacie i nie traktujecie moich słów z należytą powagą. W tej chwili jest konieczne, aby moje dzieci wzrastały i przeniknęły moją miłość, aby będąc miłością, nie było łatwo złu uczynić z was marionetek i spowodować zło. Mój ludu, nie zrozumieliście, jak pilny jest wewnętrzny wzrost, abyście mogli mnie spotkać i zjednoczyć się ze mną. Przez cały czas powstrzymuje was ludzkie ego, którym nie przestajecie się chwalić i wysławiać. Wszystko wiesz, wszystko potrafisz, wszystko odkładasz na bok, aby nadal być sobą, być ego. Twoje upodobania i preferencje mogą nie być zgodne z moją nauką, z zachowaniem prawdziwego mojego dziecka, ale ja się nie zatrzymuję i ty nie możesz się zatrzymać w swojej wędrówce ku mnie, nie możesz popaść w stagnację i myśleć, że masz już wszystko, aby mnie osiągnąć. Wzrost duchowy człowieka nie kończy się, dopóki nie odejdzie do mojego domu. Niektórzy z moich są zarozumiali, egoistyczni, aroganccy, oskarżycielscy, nie przebaczają, narzucają swój punkt widzenia, nie akceptują sposobu myślenia lub rozumienia innych swoich braci i sióstr w odniesieniu do moich spraw, ciągle wytykają błędy swoim braciom i siostrom, nie wiedząc, że wada, którą wytykają, jest tą, którą sami mają najbardziej. To, ludu mój, jest w tobie tak powszechne, że sprawia mi to tak wielki smutek, gdy wciąż chodzisz w tych samych łachmanach, które zawsze nosiłeś. Kłótnie to nie tylko te, które widać publicznie wśród moich dzieci, ale te, które każdy człowiek nosi w sobie i w jednej chwili uzewnętrznia w sposób ostry, gdy atakuje swoich braci, nie zatrzymując się nawet na sekundę, aby pomyśleć o szkodzie, jaką wyrządza samemu sobie. Niektórym moim instrumentom powierzyłem misję, a tej misji, którą dałem przez wyjaśnienie mojego słowa, nie należy traktować lekko, ale po to, aby mój lud wzrastał, ponieważ nie mogę tylko prowadzić Cię do modlitwy lub tylko wzywać Cię do przyjęcia mnie, bez prawdziwej zmiany wewnętrznej, aby wiara zrodziła się wewnętrznie, zauważyła się i była prawdziwa. Mój umiłowany ludu. Potrzebujecie praktyki mojej miłości wobec waszych braci i sióstr. Kto jest jak bicz, jak oprawca swego brata, nie jest prawdziwy, udaje, że jest wśród moich. Pokój jest znakiem tych, którzy idą ku mnie. Szacunek dla bliźniego jest znakiem tego, kto idzie ku mnie. Brak zaufania jest znakiem tego, który nie jest prawdziwym moim dzieckiem, ale jest letni i musi się w tej chwili zaangażować, bo te przywiązania nie pozwalają wam wzrastać, są ciągłą przeszkodą. Mój umiłowany ludu, nie przychodzę wyjaśniać mojego słowa po to, abyście je czytali, a nie praktykowali, będąc takimi samymi niedowiarkami, głupcami, ignorantami i arogantami, jak ci, którzy sprawiają mi cierpienie. Każda moja prośba jest nakazem dla was, nakazem, abyście mogli wzrastać i być bardziej duchowymi, a mniej grzesznymi. Wzrost duchowy trzyma was z dala od grzechu i tego, co złe. Nie możecie chodzić na skróty, jak wam się podoba, ale musicie postępować zgodnie z moją wolą. Wzrost duchowy zwiększa wiarę w stworzenie, a moje dzieci muszą wzrastać, aby przezwyciężyć to, co je więzi. Większość ludzi dobrowolnie przywiązuje się do tego, co światowe, do swojego stylu życia,
do swoich upodobań i przyjemności, nie ufa mi, nie wierzy mi, nie poddaje się mojej woli, a niektórzy przeciwstawili się mi z powodu strasznych przywiązań, jakie posiadają. Przywiązania, które dominują nad umysłem i wierzą, że bez nich nie będą mogli żyć. Mój ludu, to pokolenie buntuje się przeciwko mnie w każdej chwili, więc nie będzie wam łatwo żyć, ponieważ będziecie musieli żyć w obliczu wydarzeń, które się zbliżają. Jak ma żyć z chwili na chwilę ten, kto żyje w dostatku? Jak będzie żył z chwili na chwilę ten, kto koncentruje się na swojej ekonomii? Jak będzie żył ten, kto przyzwyczaił się do zaspokajania swojego ego i swoich zachcianek? Jak będzie żył ten, kto przywykł do rozkazywania? Jak ma żyć ten, kto nie był mi posłuszny? Mój ludu, nie będziesz miał wygód tej chwili. Bezpieczeństwo będzie polegało na wierze w moją pomoc i w pomoc mojej matki wraz z waszymi braćmi w podróży. Nie będziecie mogli mieć swoich zachcianek w tej chwili, staniecie się równi, ten, który ma, i ten, który nie ma nic, i w tej chwili bezpieczeństwo będzie we mnie, a kto nie jest gotowy do posłuszeństwa, nie będzie mógł znieść tego stanu. Mój ludu, chwila nie jest już chwilą, staje się krótka, a wy idziecie dalej, jak gdyby nic się nie zmieniło. Dzieci, jak wielu z was nie osiąga większej duchowości, ponieważ wciąż odmawiacie sobie wewnętrznej przemiany. Człowiek mógł przejść przez swoje życie z określonym charakterem, ze szczególnym sposobem bycia, z bardzo osobistymi wymaganiami i upodobaniami. Ale to jest chwila zmiany, przemian, uzdrowienia i szczególnej formy mojej pomocy. Dzieci, jesteście istotami obdarzonymi wolną wolą, jesteście świadomi swoich czynów, potraficie rozumować nad swoimi czynami lub dziełami, macie umysł i świadomość, wykorzystajcie te dary, aby wzrastać, a nie cofać się. Jaźń ludzka jest częścią świadomości, dlatego tak ważne jest, abyście znali siebie, abyście mogli podjąć decyzję o zmianie dla dobra własnego i waszego otoczenia. To pokolenie uważa, że jest samowystarczalne dzięki obecnej technologii i pogrążyło się w korzystaniu z nowoczesnych rzeczy, nie chcąc uwierzyć, że pochłaniają one ich natychmiast, nie pozwalają wam być braterskimi i chętnymi do zmian, prowadzą was do przemocy i uzależnienia. Jakże wielu zapomina o mnie, nie myśląc, że nawet z tymi wszystkimi nowoczesnymi wynalazkami jesteście równi innym pokoleniom, które zagubiły się tak jak to pokolenie, ponieważ nie dążyły do poznania mnie. Sami z siebie nic nie możecie uczynić, potrzebujecie mnie, abym pozostał w was, tak jak mieszkam w każdym z moich dzieci. W tej chwili oddzielacie mnie od siebie, stąd głęboki rozłam, który tworzycie, a którym utrudniacie nieprzerwany dialog, jaki powinien istnieć między nami. Macie ludzki cel w życiu. A ja wzywam was do tego boskiego, który nie ma końca. Mój ludu, ułatwiam wam nasze spotkanie, ale wy stawiacie opór w tej chwili ludzkiego istnienia. Nie wolno wam pozostać takimi samymi, nie wolno wam popełniać tych samych błędów przeszłości, nie wolno wam już nosić w sobie łachmanów złych nawyków wyuczonych w rodzinie lub przez was samych. Żaden człowiek nie ma władzy, by bezcześcić swego brata lub utrzymywać go w ciągłym udręczeniu. Dzieci, ludzkie stworzenie powinno zdobyć się na moje działanie i pracę, aby wasze ludzkie ego nie powstało przeciwko waszym braciom i siostrom. Mój ludu, cierpienie mojego Kościoła nie jest czymś odległym, będzie on surowo oczyszczony, a wy, mistyczne ciało, jesteście w moim Kościele, dlatego musicie być lepsi w każdej chwili. Nie poddawajcie się, nadal jednoczcie się w mojej woli.
Nie jesteście przeze mnie opuszczeni, każda osoba jest dla mnie wyjątkowa i niezastąpiona. Umiłowany mój narodzie, słońce wyrzuca swoje szkodliwe emanacje i będziecie cierpieć. Wyścig zbrojeń między narodami znajdzie swoją rację bytu na oczach ludzkości. Wilk w owczej skórze chce zawładnąć ludzkością, nie zauważając tego, dlatego w tej chwili wydaje się, że dąży do pokoju na świecie. Nie dajcie się zmylić, moje dzieci, bądźcie czujni pod każdym względem. Kiedy gospodarka wydaje się być bardzo solidna, nie ufajcie temu. Widzę dalej, a nie będziecie żyć tak jak do tej pory. Ten, kto ma pieniądze, będzie jak żebrak, a żebrak nauczy go, jak żyć bez własności. Wszyscy będą potrzebowali braci i sióstr, aby chronić siebie jako chrześcijan w obliczu żarłocznych prześladowań, które z wielką siłą zostaną rozpętane przeciwko mojemu ludowi. Nie czekajcie na znaki zapowiedziane przez moją matkę, aby się zmienić, zmiana musi nastąpić w tej chwili. Pojednajcie się ze mną i dziękujcie za to, że zostaliście powołani do życia w mojej miłości, z której pochodzi wszystko, czego człowiek potrzebuje. Módlcie się dzieci, módlcie się za Francję, która w głębi duszy cierpi z powodu terroryzmu. Módlcie się dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, ten naród sprawi, że moje dzieci będą cierpieć. Módlcie się dzieci, módlcie się za Ekwador, ten mój naród będzie świadkiem przebudzenia wielkiego wulkanu. Módlcie się dzieci, módlcie się za Bliski Wschód, ludzkość dojdzie do tego, co jest niespodziewane. Mój umiłowany ludu, módl się za mój Kościół, zaangażuj się w przemianę w prawdziwe dzieci moje. W obliczu ludzkiego egoizmu i arogancji, okazujcie wiarę we mnie, dokonując prawdziwej wewnętrznej przemiany. Wezwałem wszystkich do przygotowania się, ponieważ chwila nie jest już chwilą. Ale mój lud czeka, a kiedy się obudzi, będzie mu podwójnie trudno przyjść do mnie, ale miłość mojej matki nie ustanie, ona nadal będzie się wstawiać za każdym z was i pociągnie was na moją drogę, gdzie nigdy nie znajdziecie zamkniętych drzwi. Błogosławię was, moi ukochani. Nie zapominajcie, że jest to chwila na przygotowanie.